Jeszcze 100 lat temu Saint-Tropez było niewielkim portowym miastem. W porcie stały małe łodzie, a mieszkańcy żyli głównie z połowów i handlu. Dziś w tym samym porcie cumują jedne z najdroższych jachtów na świecie, a latem pojawiają się tu milionerzy, celebryci i gwiazdy kina. Trudno uwierzyć, że to wciąż to samo miejsce. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od malarzy, filmu i pewnej aktorki, która kompletnie zmieniła los tego miasteczka. Zapraszamy do Saint-Tropez. Jeszcze w XIX wieku Saint-Tropez nie było szczególnie znane. Na lazurowym wybrzeżu istniały już wtedy modne kurorty, takie jak Nicea czy Cannes, które przyciągały arystokrację i bogatych turystów z całej Europy. Saint-Tropez pozostawało trochę na uboczu. Było spokojniejsze i znacznie mniej eleganckie, ale to właśnie ta autentyczność zaczęła przyciągać pierwszych gości. I wcale nie byli to milionerzy. Pod koniec XIX wieku do Saint-Tropez przypłynął Paul Signac. W 1892 roku zacumował tu swoim jachtem i zachwycił się tym miejscem, do tego stopnia, że później kupił tu dom i urządził w nim pracownię. Urzekło go tutejsze światło, kolory morza, pastelowe fasady wokół portu i spokojna atmosfera południa Francji. Zaczął malować Saint-Tropez, a jego obrazy trafiły później na wystawy w Paryżu i innych europejskich miastach. Dzięki temu nazwa Saint-Tropez zaczęła pojawiać się w świecie sztuki. Przyjeżdżali tu kolejni artyści, a miasteczko coraz częściej stawało się dla nich inspiracją. Ale prawdziwa zmiana miała dopiero nadejść. Saint-Tropez stało się jednym z najważniejszych miejsc awangardowego malarstwa początku XX wieku. Dziś znajduje się tu Muzeum Sztuki, w którym można zobaczyć prace twórców związanych z Saint-Tropez. Prawdziwy przełom przyszedł w połowie lat 50. Wtedy Roger Vadim nakręcił w Saint-Tropez film i Bóg stworzył kobietę, a główną rolę zagrała w nim młoda Brigitte Bardot. Zdjęcia realizowano m.in. w La Ponge i na plaży Pompylon. Film wywołał ogromne poruszenie, a Bardot niemal z dnia na dzień stała się ikoną nowej epoki, swobody, zmysłowości i życia bez dawnych ograniczeń. Co ciekawe, Bardot była wtedy żoną Vadima, ale podczas pracy nad filmem związała się z jednym z aktorów. Ich relacja szybko stała się tematem prasy i tylko zwiększyła rozgłos wokół filmu. Sukces filmu sprawił, że Saint-Tropez zapisało się w wyobraźni ludzi jako sceneria wolniejszego, bardziej zmysłowego i beztroskiego życia. Zupełnie innego od tego, z którym kojarzono Cannes czy Niceę. Sama Brigitte Bardot zakochała się w tym miejscu i kupiła tu willę La Madrague, a jej późniejsza obecność jeszcze mocniej skierowała na Saint-Tropez uwagę całego świata. Wokół filmu narodziła się też legenda lokalnego deseru. W czasie zdjęć cukiernik przygotował dla ekipy specjalne ciasto z kremem i cukrem. Podobno to właśnie Brigitte Bardot zaproponowała nazwę Tarte Tropézienne. Dziś jest to znany deser w Saint-Tropez. Z tym okresem wiążą się również narodziny jednej z największych legend tutejszego wybrzeża, czyli Klubu 55. Podczas zdjęć na Pompylon
Ekipa filmowa stołowała się w prostej nadmorskiej kantynie. Z czasem to niepozorne miejsce przekształciło się w słynny Klub 55, który później stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych adresów Riviery. Wkrótce zaczęły przyjeżdżać tu kolejne gwiazdy kina, artyści i celebryci. Saint-Tropez zmieniało się bardzo szybko. Przestało być małym miasteczkiem na uboczu, a stało się modnym kurortem. Tyle, że nie był to luksus w stylu Cannes, z czerwonym dywanem i oficjalnymi kolacjami. Wraz z celebrytami pojawił się tu nowy styl życia. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Tutaj liczył się luz, prywatność i poczucie wolności. Ogromne znaczenie zyskała wtedy plaża Pompylon. Długa, szeroka i bardziej swobodna niż reprezentacyjne promenady innych kurortów. A kiedy takie miejsce staje się modne, reszta dzieje się bardzo szybko. Rosną ceny, pojawiają się wille, a w porcie obok zwykłych łodzi zaczynają cumować coraz większe jachty. I właśnie z tego połączenia narodził się mit Saint-Tropez. Miejsca, w którym luksus nie oznaczał sztywnej elegancji, tylko wolność, swobodę i życie blisko morza. W drugiej połowie lat 60. nowy wizerunek Saint-Tropez zaczął już na dobre się utrwalać. Symbolem tej przemiany stał się hotel Byblos, otwarty w 1967 roku, a chwilę później także słynny klub nocny Le Cave du Roy. Saint-Tropez nie było już tylko miejscem odkrytym przez artystów i gwiazdy. Stało się jednym z najbardziej pożądanych adresów Riviery. W tym samym czasie zmieniała się zresztą cała zatoka. Kilka kilometrów dalej zaczęto budować Port Grimaud, nową miejscowość zaprojektowaną od podstaw. Powstała na dawnych bagnach jako miejsce, w którym ląd i morze miały tworzyć jedną całość, z kanałami, mariną i domami stojącymi tuż nad wodą. W tym samym czasie Saint-Tropez zaczęło coraz mocniej wchodzić do popkultury. Od lat 60. do 80. kręcono tu serię filmów o żandarmach. Saint-Tropez przestało być miejscem dla wybranych. Weszło do popkultury i od tej pory znał je prawie każdy, nawet jeśli nigdy tu nie był. Na ekranie Saint-Tropez pokazywano jako miejsce pełne słońca, luzu i lekkiego chaosu. A ogromną popularność serii dodatkowo napędzała charyzmatyczna postać grana przez Louisa de Funesa. Dzięki tym filmom miasteczko zaczęło kojarzyć się z humorem i wakacyjną atmosferą. Co ciekawe, budynek filmowej żandarmerii nadal stoi w centrum miasta, a dziś działa w nim Muzeum Żandarmerii i Kina, gdzie można zobaczyć mundury, rekwizyty, plakaty i zdjęcia z planu, a także wystawy poświęcone historii kina w Saint-Tropez. I choć to właśnie kino rozsławiło to miejsce na cały świat, serce miasta od zawsze biło w porcie. To wokół niego przez stulecia rozwijało się Saint-Tropez. Najpierw jako port rybacki i handlowy, a dziś jako jedna z najsłynniejszych marin Lazurowego Wybrzeża, w której cumują jedne z najdroższych jachtów na świecie.
Latem pojawiają się tu celebryci, miliarderzy i gwiazdy show biznesu. A wielu z nich ma w okolicy własne wille, ukryte wśród sosen nad zatoką. Spacerując wzdłuż wybrzeża, można podejrzeć fragmenty tych posiadłości i podziwiać piękne widoki. Najlepsza panorama rozciąga się z Cytadeli, która góruje nad Saint-Tropez od ponad 400 lat. Dziś mieści się tu Muzeum Historii Morskiej, więc miejsce to pozwala zobaczyć miasto nie tylko z góry, ale też lepiej je zrozumieć. Tuż pod Cytadelą znajduje się cmentarz morski z widokiem na zatokę Saint-Tropez. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest grób Eddiego Barclaya, producenta muzycznego nazywanego królem tropezjańskich nocy. Jego nagrobek łatwo rozpoznać po dekoracji z płyt winylowych, a jego biografia brzmi jak gotowy scenariusz filmu, bo Barclay był żonaty aż 9 razy. Był też pomysłodawcą słynnych białych wieczorów, czyli hucznych letnich imprez do białego rana. Na pamiątkę tego podczas pogrzebu żałobnicy ubrali się na biało, a on sam został pochowany w białej trumnie. Spoczywa tu także Roger Vadim, reżyser filmu I Bóg stworzył kobietę. Był pierwszym mężem Bardot, a jego życie prywatne budziło niemal tyle samo emocji co filmy. W chwili śmierci był ze swoją 5. żoną. Uwagę przyciąga też grób Emila Goda, lokalnego malarza związanego z Saint-Tropez. Jego nagrobek wygląda jak fragment plaży, z piaskiem i muszlami, jakby nawet po śmierci miał przypominać o morzu, które go otaczało. Z tym miejscem wiąże się także grób samej Brigitte Bardot. Aktorka została tu pochowana w styczniu 2026 roku, w rodzinnym grobowcu obok swoich bliskich. Przez lata mówiła, że wolałaby spocząć w ogrodzie ukochanej La Madrague, z dala od tłumów, a jednak ostatecznie trafiła właśnie tutaj. W ten sposób mała rybacka osada, którą najpierw odkryli artyści, a potem wypromowało kino, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli luksusu na świecie. Pomimo ogromnej przemiany, Saint-Tropez wciąż zachowało charakter dawnego portowego miasteczka. Nawet luksusowe butiki mieszczą się tu w zwykłych, prostych kamienicach. Dzięki temu nadal czuć tu charakter miejsca, które przed laty pokochały gwiazdy. My odwiedziliśmy Saint-Tropez na początku marca i szczerze mówiąc nie jest to okres, który szczególnie polecalibyśmy na przyjazd. Widać było, że to miejsce działa głównie sezonowo. Gdy my tu byliśmy, trwało sporo remontów, wiele lokali i punktów było jeszcze zamkniętych, a słynna plaża Pompelon nie zrobiła na nas większego wrażenia. Mamy nadzieję, że ten film Was zainteresował, bo sama historia Saint-Tropez jest naszym zdaniem naprawdę ciekawa. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje.